Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i fascynujących tematów jest teoria, zgodnie z którą Adolf Hitler nie popełnił samobójstwa w bunkrze pod Berlinem, lecz zdołał uciec i ukrywać się w Argentynie aż do naturalnej śmierci. Choć teoria ta jest szeroko kwestionowana i uznawana za pseudonaukową, to jednak wciąż budzi zainteresowanie zarówno historyków, jak i entuzjastów spisków. Wątpliwości i sprzeczności. Zaczyna się to od niejasności wokół śmierci Hitlera. Oficjalne raporty mówią, że popełnił samobójstwo 30 kwietnia 1945 roku wraz ze swoją towarzyszką Ewą Braun. Ciała miały być spalone, a następnie pochowane w tajemnicy. Są jednak pewne wątpliwości co do tego scenariusza, zaczynając od niejasności dotyczących stanu ciał, aż po brak niezbitych dowodów w postaci zdjęć czy innych materiałów, które mogłyby rozwiać wszelkie wątpliwości. Argentyna. Azyl dla zbrodniarzy wojennych. Argentyna była krajem, który po II wojnie światowej przyjmował wielu zbrodniarzy wojennych, uciekających przed sądem. Od Józefa Mengele, znanego jako Anioł Śmierci z Auschwitz, do Adolfa Eichmanna, jednego z głównych architektów Holokaustu, ich obecność w Argentynie jest dobrze udokumentowana. Czy więc możliwe jest, że Hitler również znalazł tam schronienie? Operacja Paperclip i inne tajne misje. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę różne tajne operacje aliantów, takie jak operacja Paperclip, polegająca na werbowaniu niemieckich naukowców, często z przeszłością w nazistowskich Niemczech, do pracy dla Stanów Zjednoczonych. Czy mogło to być zasłoną dymną dla innych, równie kontrowersyjnych działań? Relacje świadków i dokumenty. Istnieją również liczne relacje świadków i niepotwierdzone dokumenty, które sugerują, że Hitler mógł przeżyć wojnę. Należy do nich na przykład zeznanie pilota, który miał go rzekomo przetransportować do Argentyny, czy też tajne raporty FBI, które zostawiają otwartą furtkę dla takiej możliwości. Die Spinne, pająk, to nazwa nadana jednej z kilku organizacji, które rzekomo miały pomagać nazistowskim zbrodniarzom wojennym w ucieczce z Europy po II wojnie światowej. Te tak zwane ratlines, szlaki ucieczki, miały prowadzić przez różne kraje Europy do Ameryki Południowej, głównie do Argentyny, Brazylii i Chile, gdzie wielu nazistów faktycznie znalazło schronienie. Jedną z najbardziej znanych postaci, które korzystały z tych szlaków ucieczki, był Adolf Eichmann, jeden z głównych architektów Holokaustu, który został w końcu schwytany w Argentynie przez Mossad i postawiony przed sądem w Izraelu. Inną znaną postacią jest Józef Mengele, lekarz z Auschwitz, który uciekł do Ameryki Południowej i uniknął schwytania. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że Die Spinne była formalnie zorganizowaną grupą z hierarchią i strukturą. Niektórzy historycy sugerują, że mógł to być raczej luźny związek różnych osób i organizacji, włącznie z różnymi instytucjami Kościoła katolickiego, które pomagały zbrodniarzom wojennym w ucieczce. Z różnych powodów, włącznie z zimną wojną i strategicznymi interesami, zarówno zachodnie, jak i wschodnie służby wywiadowcze miały różne stopnie zaangażowania w te operacje. Działalność takich organizacji jak Die Spinne była częścią szerszego fenomenu, znanego jako odwet, polegającego na ukrywaniu zbrodniarzy wojennych i ich wspieraniu w ucieczce przed sprawiedliwością. Teoria o domniemanej ucieczce Adolfa Hitlera z Berlina do Ameryki Południowej jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i fascynujących teorii spiskowych związanych z II wojną światową. Kontekst historyczny. Aby zrozumieć, skąd biorą się te teorie, warto spojrzeć na kontekst historyczny. Koniec II wojny światowej był chaotycznym i niejasnym okresem, pełnym sprzecznych doniesień i informacji. Dodatkowo wiadomo, że niektórzy naziści uciekli i znaleźli schronienie w różnych krajach, w tym w Ameryce Południowej. Eichmann i Mengele to tylko dwie z najbardziej znanych postaci, które udało się zidentyfikować i, w przypadku Eichmanna, postawić przed sądem. Dowody i spekulacje. Większość teorii o ucieczce Hitlera opiera się na niepotwierdzonych relacjach świadków, zeznaniach osób, które rzekomo miały z nim kontakt po wojnie, oraz na analizie różnych dokumentów, w tym deklasowanych raportów wywiadu. Te raporty często zawierają informacje od informatorów, którzy twierdzili, że widzieli Hitlera w Ameryce Południowej, ale nigdy nie udało się to potwierdzić. Jedno z najbardziej znanych miejsc, które jest często wymieniane, to Bariloche w Argentynie, małe miasto z dużą społecznością niemiecką. Odpowiedź oficjalnych instytucji. Chociaż różne agencje, w tym FBI i CIA, zajmowały się badaniem tych doniesień, nigdy nie znaleziono żadnych niezbitych dowodów na to, że Hitler przeżył wojnę.
Wiele osób obstaje przy ustalonych tezach, które zakładają niewątpliwe argumenty na rzecz śmierci Hitlera w berlińskim bunkrze. Ale kiedy przyjrzeć się tym argumentom bliżej, historia zaczyna się rozpadać. Na przykład czaszka przechowywana w Moskwie, przedstawiana jako dowód na Hitlera, okazała się nie być jego. Nie ma wiarygodnych świadków, którzy widzieli śmierć Hitlera. Nie twierdzę, że uciekł, ale trzeba zauważyć, że opowieść nie jest tak jednoznaczna, jak nam się wmawia. Zarówno FBI, jak i wywiad wojskowy, przyglądając się dostępnym dowodom, zauważają, że nie potwierdzają one jednoznacznie tezy o samobójstwie w bunkrze. Jest tu wiele niewiadomych i domysłów. Nie bez powodu amerykański rząd zlecił własne dochodzenie w tej sprawie. Nie chodzi tu o spiskową teorię, ale o próby wyjaśnienia przez supermocarstwa takie jak USA i Rosja. To jest niejasna historia, która ma już ponad 70 lat. Nikt, kto był świadkiem tych wydarzeń, nie żyje, żeby potwierdzić śmierć Hitlera w bunkrze. Brak też istotnej dokumentacji, jak na przykład argentyńskie raporty policyjne. Warto wspomnieć o lokacjach związanych z nazizmem na Wyspach Kanaryjskich i w Argentynie. Te miejsca istnieją. Dla kogo zostały zbudowane? Jest wystarczająco wiele dowodów, by wziąć to pod uwagę. Jak mało faktów potwierdza oficjalną wersję wydarzeń. Z pewnością teoria spiskowa dotycząca możliwej ucieczki Adolfa Hitlera po zakończeniu II wojny światowej jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i intrygujących tematów w dziedzinie historii współczesnej. Dlatego też chciałbym poznać Wasze opinie na ten temat. Czy wierzycie w teorię ucieczki Hitlera? Pierwsze i najbardziej oczywiste pytanie, czy uważacie, że istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że Hitler mógł uciec i ukryć się po zakończeniu wojny? Dlaczego tak wierzycie? Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak, to dlaczego? Czy są jakieś konkretne dowody lub argumenty, które Was do tego przekonują? Co myślicie o dowodach? Znane są różne dowody, zarówno za jak i przeciw tej teorii. Jak oceniacie ich wiarygodność? Czy są jakieś konkretne dowody, które Was przekonują lub wręcz przeciwnie, dowody, które zdają się obalać teorię o ucieczce Hitlera? Argentyna, a może inny kraj? Często mówi się o Argentynie jako o miejscu, gdzie Hitler mógł się ukrywać. Czy są jakieś inne kraje, które również mogłyby być dla niego bezpiecznym schronieniem? Co z oficjalną wersją wydarzeń? Czy oficjalna wersja mówiąca o samobójstwie Hitlera w bunkrze w Berlinie wydaje się Wam kompletna i wiarygodna? Czy są jakieś elementy tej wersji, które budzą Wasze wątpliwości? Bardzo jestem ciekaw Waszych opinii i komentarzy na ten temat. Teoria o możliwej ucieczce Hitlera jest niewątpliwie kontrowersyjna, ale czy jest w niej choć odrobina prawdy? Czekam na Wasze myśli i analizy. W kolejnym materiale ponownie będziemy rozwiązywać kody tajemnic, a jakie? O tym niebawem. Subskrybuj kanał Kody Tajemnic i do zobaczenia.